Poprzedni sezon dla klubu Red Bull Warsaw nie należał do najprostszych. Drużyna Adama Nawałki potrzebowała dużo czasu na zgranie się nowych piłkarzy. Koniec końców udało im się zająć 5. miejsce w Ekstraklasie i dojść do finału Pucharu Polski, który przegrali z Lechem Poznań. Nowy klub nieco ocieplił swój wizerunek, ale wciąż nie brakuje im krytyków. Gdzie te europejskie puchary? Pierwsze nauczcie się wygrywać w Polsce, bo marnie wam to idzie. Dalej nie popieram tego projektu, ale przyjemnie się patrzy na ich grę. W końcu da się oglądać polską ligę. Adam Nawałka robi niesamowitą robotę. Uważam, że RB w tym sezonie pójdzie na mistrza. Aby klub spełniał swoje założenia, w tym sezonie muszą wywalczyć Mistrzostwo Polski, co umożliwi im grę w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zaczynamy drugi sezon kariery menadżera w FC24 stworzonym przez nas klubem Red Bullem Warszawa. Stroje i herb pozostają bez zmian, ale zmieniamy stadion na nowo powstały obiekt w Warszawie Red Bull Arena i to tam będziemy rozgrywać swoje mecze domowe. Naszymi najważniejszymi celami na ten sezon będzie sprowadzenie jednego piłkarza urodzonego w Ameryce Północnej, a w sukcesach krajowych zarząd oczekuje od nas wygrania Ekstraklasy oraz wygrania Pucharu Polski. Nasz budżet na ten sezon wynosi nieco ponad 12 milionów euro, także te pieniądze możemy zainwestować w nowych trenerów. I możemy pozwolić sobie również na nowego skauta, ten ze Słowenii nie jest jakiś drogi i to z nim podpisujemy kontrakt i zlecamy mu 9-miesięczny scouting. Tak wygląda obecnie nasz skład. Najwyżej ocenionym naszym piłkarzem jest bramkarz, ma 74 overalla, a tak patrzę i Malinowski awansował do 72 oceny, także zmieniamy ustawienie składu i dodajemy go do pierwszej 11, która obecnie prezentuje się w ten sposób. I jak dobrze wiemy, możemy kupować piłkarzy tylko z klubów Red Bulla, poza jednym wyjątkiem na sezon, i udajemy się do Lipska po 18-letniego Adajego. On wygląda naprawdę perspektywicznie, także spróbujemy go wykupić. Oferujemy pierwsze klubowi z Niemiec 4 200 000, lecz oni chcą więcej, ale ostatecznie udaje się dopiąć transakcji za 4 300 000. Negocjujemy kontrakt z samym Holendrem i mamy nowego prawego skrzydłowego w zespole. Neverton wyglądał naprawdę ciekawie, ma 19 lat, jest oceniony na 69 overalla i również João Muniz wygląda dość dobrze, ale musimy pamiętać, że tylko raz na sezon możemy ściągnąć innego zawodnika spoza klubów Red Bulla, także może na razie się wstrzymajmy z tą decyzją. A zajmijmy się na razie naszymi piłkarzami, którym kończą się kontrakty po tym sezonie, także je przedłużamy, a naszych młodych piłkarzy wystawiamy do listy wypożyczeń. I pojawiły się już pierwsze oferty transferów, ale żadna z tych ofert nie jest satysfakcjonująca, także je wszystkie odrzucamy. I dostajemy zaproszenie na turniej przedsezonowy, wybieramy ten, w którym to możemy zarobić najwięcej. I tak wyglądają kluby, z którymi rozegramy mecze przed sezonem. Pierwsze spotkanie czeka nas z drużyną Estoril. Rozważamy oferty za naszych piłkarzy. I FC Porto przychodzi do nas z ciekawą propozycją za Vidasa, oferują ponad 2 miliony euro. Ale Litwin jest kluczową postacią w naszym zespole, także nie możemy dopuścić do tego, aby odszedł. Sprzedajemy pierwszego piłkarza w tym sezonie i do Ruchu Chorzów za 145 000 euro odchodzi nasz zawodnik. A my przechodzimy już do pierwszego spotkania w turnieju przedsezonowym, który remisujemy 1-1. Dalej napływają do nas oferty kupna i wypożyczeń naszych piłkarzy, także je rozważamy. I ostatecznie zarabiamy ponad pół bańki za dwóch naszych zawodników. Drugi mecz w turnieju kończy się ponownie remisem 1-1, a Gilet oraz Krupa odchodzą na 12-miesięczne wypożyczenie. Symulujemy trzeci i ostatni mecz w turnieju, gramy ze Sturmem Graz i przegrywamy 0-2, m.in. po bramce Włodarczyka. Hannes Kuhn zostaje wypożyczony na rok, a spośród wolnych zawodników wypatrzyłem Agera Ketcze, jest oceniony na 74 overalla, także byłby solidnym wzmocnieniem składu i z nim negocjujemy kontrakt, ale nie chciałbym mu płacić 21 000 tygodniowo, ale on nawet nie chce takiej płacy, także dochodzimy z nim do porozumienia i Hiszpan staje się naszym zawodnikiem, a zarząd jest bardzo zadowolony. Zlecimy zmianę pozycji, a dajemy na prawego pomocnika. Zobaczymy, może to powiększy mu trochę overall. Leicester City oferuje nam ponad 5 milionów euro za Kalmara, ale Węgier w poprzednim sezonie był najlepszym naszym zawodnikiem, także nie możemy go tak łatwo wypuścić. A przed nami czeka nas pierwsze starcie w Ekstraklasie, mierzymy się z Pogonią Szczecin
I na to spotkanie wyjdziemy takim składem, także poza lewą obroną ja tutaj słabych punktów nie widzę. Symulujemy ten mecz i przegrywamy 1-0. Marcin Pawłowski zostaje wypożyczony na 12 miesięcy, a Malinowski oraz Bąk odchodzą na stałe z naszego klubu. Dostajemy masę raportów na temat potencjalnych wzmocnień naszego składu. No i mówiłem, że jedynym słabym punktem w naszym składzie jest lewa obrona, ale jeżeli udałoby się pozyskać Reggera, który ma ocenę 72, ma 20 lat, to tego problemu byśmy nie mieli. Negocjujemy warunki z klubem Holendra. Jeżeli dogadamy się z samym piłkarzem, to przyjdzie do nas za 5 400 000. Oferujemy mu wszystko co mamy, ponieważ nie mamy już dużo pieniędzy, a Reger chce jeszcze bonus za podpis, także ten bonus usuwamy i ostatecznie dochodzimy z nim do porozumienia i witamy nowego młodego piłkarza w naszym zespole. Tym samym wykorzystaliśmy limit ściągnięcia jednego piłkarza spoza klubów Red Bulla, także musimy o tym pamiętać. I tak wygląda obecnie nasz skład, wygląda przepotężnie jeżeli chodzi o ekstraklasę. No ale stwierdziłem, że ten Labrowicz jednak przewyższa ligę, a więc żeby zachować może trochę realizmu, dodajmy go sobie do listy transferowej. Udajmy się do Nowego Jorku po ewentualne zastępstwo, zlećmy tutaj scouting Coronela i przejdźmy do Lipska, gdzie naprawdę mają masę bramkarzy, także niektórych sobie zaobserwujemy. I ten Gulacis może i ma 82 overalla, przewyższa zdecydowanie ligę jeżeli chodzi o cenę ogólną, ale ma już 34 lata i być może byłaby opcja sprowadzenia go do nas na piłkarską emeryturę. Ale zanim to przejdźmy jeszcze do Salzburgu, a tam mamy Timo Horna, także jego również zaobserwujemy. A przed nami derbowe starcie w lidze z Legią, w końcu gramy na własnym stadionie, także zobaczmy jak to się potoczy. Pierwsza akcja naszej ekipy, Kalmar zagrywa do piątka, ten się zastawia, obraca i strzela bramkę na 1-0, dając nam prowadzenie w tych derbach. Końcówka pierwszej połowy, Mina zagrywa przed pole karne do Kalmara, ten uderza i musiał tutaj interweniować bramkarz Legii. Po pierwszej połowie prowadzimy 1-0, druga połowa, Piątek rusza na bramkę Legii, odgrywa w polu karnym do Vidasa, ten kapitalnie przymierzył i daje nam prowadzenie już 2-0. Także przy takim wyniku możemy dokonać zmian w składzie, na boisku pojawia się m.in. Aketce, z rzutu rożnego Legioniści, strzał na bramkę, ale broni Labrowicz. Kapitalny teraz przerzut piłki na lewą stronę do Kaczmarka, który jest już w polu karnym Legii, zagrywa do Piotrowskiego, ale po jego strzale mamy tylko rzut rożny. I ostatecznie derby stolicy kończą się naszą wygraną 2-0. A przed nami mecz wyjazdowy z Rakowem, który symulujemy i wygrywamy 2-1. I nie mówiłem wam wcześniej, ale mecz z Rakowem był ostatnim spotkaniem Labrowicza w naszym zespole, ponieważ Inter Miami zaoferował nam niesamowite pieniądze za tego bramkarza. Co prawda żegnamy się z kluczową postacią w naszej drużynie, ale dzięki temu zarabiamy aż 15 milionów euro. A co do zastępcy na tą pozycję, to dalej nie otrzymaliśmy raportów naszych scoutów na temat innych piłkarzy. Zatem przynajmniej na jakiś czas kadlec trafia do pierwszego składu. Symulujemy mecz z Jagiellonią Białystok i wygrywamy pewnie 3-0 po hat-tricku Krzysztofa Piątka. Następny mecz z Zagłębiem Lubin na wyjeździe również symulujemy i wygrywamy 2-1. I w końcu otrzymaliśmy raporty na temat bramkarzy i ten Andre Gomez wygląda naprawdę przekozacko. Co prawda nie przeskoczył jeszcze bariery 70 overalla, ale ma dopiero 19 lat i lada moment może rozwinąć się tak wysoko, że zarobimy jeszcze na nim grube siano. Oferujemy 3 miliony euro za Gomeza i Lipsk się zgadza. Z samym golkiperem dogadujemy się bezproblemowo i Portugalczyk staje się naszym nowym zawodnikiem. Zostało ostatnie 10 godzin ostatniego dnia okienka transferowego, a my mamy jeszcze 10 milionów euro w budżecie transferowym, także na pewno nie wykorzystamy wszystkich tych funduszy w całości, ale śmiało możemy pozwolić sobie na jeszcze jeden transfer i udamy się do Salzburgu po 20-letniego Cameriego. Oferujemy 3,5 miliona euro za Austriaka, a jego klub bezproblemowo się zgadza. Szybko negocjujemy kontrakt z samym piłkarzem i witamy kolejnego zawodnika w naszym zespole.
Zlecamy mu zmianę pozycji na lewego skrzydłowego, ponieważ SPO mamy już zaklepane. I kończymy ostatnią godzinę okienka transferowego. Przechodzimy w kalendarz i symulujemy czas aż do 9 grudnia, czyli na koniec pierwszej rundy Ekstraklasy. W międzyczasie zmieniamy pozycję Adayemu na prawego skrzydłowego i awansuje o 1 punkt overalla. I patrzymy na tabelę Ekstraklasy po pierwszych 17 kolejkach. Jak na razie zajmujemy pierwszą pozycję w lidze, mamy 8 punktów przewagi nad drugim Lechem. Krzysztof Piątek jest obecnie najlepszym strzelcem w lidze, ma 15 goli. Jeżeli chodzi o asysty, to Adai zajmuje drugie miejsce, a to klasyfikacja bramkarzy z największą liczbą czystych kąt. Za listopad zostaliśmy nagrodzeni nagrodą dla menadżera miesiąca, a tak prezentuje się nasz skład i oceny naszych piłkarzy. Krzysztof Piątek, Kalmar oraz Brabec ocenieni na 75 overalla, także wydaje mi się, że mamy najlepszy skład w lidze. I przechodzimy do dalszej symulacji terminarza, przenosimy się aż do 1 stycznia. I przyszedł czas, aby zająć się przedłużeniem kontraktów piłkarzom, którzy za 6 miesięcy będą mogli odejść za darmo, także tym się zajmujemy. Do listy życzeń dodajemy Kamila Piątkowskiego, który jak się okazuje ma ocenę 75 overalla. Przed nami pojedynek z drugim w lidze Lechem Poznań. Jeżeli wygramy, będziemy mogli odskoczyć im na 10 punktów, także symulujemy ten mecz i niestety przegrywamy 2-1. Dostajemy ofertę od Besiktasu, który jest zainteresowany Brabecem i tą ofertę sobie rozważymy. I ostatecznie ugadujemy ofertę transferu na 4 miliony euro. Także jeżeli Czech dogada się z Turkami, tyle zarobimy. Zaczynamy rozmowę ze Salzburgiem w sprawie Kamila Piątkowskiego. Oferujemy im 6,5 miliona euro za transfer i oni się zgadzają. Negocjacje kontraktu z Polakiem również przebiegły pomyślnie i Kamil Piątkowski przechodzi do naszego klubu. W Ekstraklasie wysoko przegrywamy z Górnikiem Zabrze, bo aż 3-0, a przed nami mecz w 1/8 Pucharu Polski z Radomiakiem. Przechodzimy do symulacji, wygrywamy 2-1 po bramce Piątka i Regera. Symulujemy mecz ćwierćfinałowy ze Śląskiem Wrocław i remisujemy 1-1, ale przegrywamy w karnych i niestety odpadamy z pucharu. Przed nami mecz z Legią i niestety Krzysztof Piątek nie będzie mógł wystąpić w tym pojedynku ze względu na czerwoną kartkę, także jego miejsce w składzie zajmie Wilk. Symulujemy te derby, które wygrywamy 3-1. Zostajemy upomnieni przez zarząd, który powoli traci do nas zaufanie. Może mieć to związek z niewykonaniem celu, który polegał na sprowadzeniu jednego zawodnika urodzonego w Ameryce Północnej. Także wyszukajmy sobie jakiegoś wolnego zawodnika, który na przykład urodził się w USA i zaproponujmy podpisanie kontraktu Aguirze, który akceptuje warunki kontraktu i przychodzi do nas za darmo. Nasza ocena dalej jest nie za ciekawa, przed nami mecz z Pogonią Szczecin i ten mecz wygrywamy 2-1. Przejdźmy do kalendarza i przesymulujmy sobie czas aż do 2 maja na 2 kolejki przed końcem Ekstraklasy. No i nasza ocena menadżera ciągle spada, także zobaczmy sobie na tabelę Ekstraklasy. I na 2 kolejki przed końcem zajmujemy pierwszą lokatę. Mamy 3-punktową przewagę nad drugim Lechem Poznań, także już w następnym meczu możemy zapewnić sobie mistrza. Wystarczy tylko, że zdobędziemy więcej punktów niż kolejorz. A media sugerują, że w meczu z Radomiakiem nie poradzimy sobie z presją i nie wszystko pójdzie po naszej myśli, także zobaczmy, czy się nie mylą. Symulujemy mecz i remisujemy 2-2. Ale jak widzimy, Lech również musiał zremisować swój mecz, ponieważ dalej mamy 3 punkty przewagi nad nimi. Także spotkanie i ostatni mecz w lidze z Widzewem będzie decydowało, czy zdobędziemy mistrza. Zatem przenosimy się do Łodzi i zakładając, że Lech Poznań wygra swój mecz, my musimy tutaj co najmniej zremisować. Pierwsza akcja meczu i Krzysztof Piątek rusza już z sytuacją sam na sam, ale niestety nie pokonuje bramkarza gospodarzy. Kolejna akcja naszej ekipy i znowu Krzysztof Piątek wybiegał za ostatniego obrońcę. I to musi być czerwona kartka. I też tak się dzieje, za ten faul arbiter ukarał zawodnika Widzewa czerwonym kartonikiem. Także gramy teraz z przewagą jednego zawodnika i musimy to mądrze rozegrać. Reger jest w polu karnym, zagrywa do Kalmara, ten do Piątka, który uderzył. Jeszcze Adai próbował zaskoczyć bramkarza gospodarzy, ale niestety mu się to nie udało. Do przerwy remisujemy bezbramkowo. Mamy okazję z rzutu rożnego, piłka ląduje na głowę Adaiego, ale broni to Krzywański.
kolejny stały fragment gry i po raz kolejny uderza Adai, ale znowu golkiper gospodarzy. No to może teraz do 3 razy sztuka i znowu to samo. Akcja naszej ekipy, Kalmar wypuszcza Adaiego, ten wbiega pole karne i w końcu strzela bramkę, dając nam prowadzenie. Obecnie jesteśmy mistrzem Polski. Pora dokonać zmian w składzie, Aketce wchodzi za Kalmara, Kameri za Widasa oraz Wilk za Krzysztofa Piątka. Piotrowski wbiega w pole karne, uderza, ale z tego kąta bramki nie strzeli. Adai próbuje z dystansu, ale broni mu to Krzywański. Malinowski zagrywa do Piotrowskiego, a ten z 16 metrów umieszcza piłkę w siatce. I prowadzimy już 2-0 w Łodzi. I tym wynikiem zakończyło się to spotkanie. Cała nasza drużyna się cieszy, bo w końcu możemy wznieść do góry trofeum za mistrza Polski. Udzielamy wywiadu pomeczowego, w którym chwalimy naszych piłkarzy. I tak prezentuje się tabela na koniec Ekstraklasy. Zostajemy mistrzem Polski, a to oznacza, że w przyszłym sezonie zagramy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Lech Poznań na 2. miejscu, Raków na 3., Legia dopiero na 7., a tabelę zamykają 2 kluby z Łodzi. Krzysztof Piątek zostaje królem strzelców Ekstraklasy z 27 bramkami, Adai na 5. miejscu w tej klasyfikacji z 14 trafieniami, Kalmar najlepszym asystentem wraz z Nowakiem, a to lista golkiperów z największą liczbą czystych kąt. Dostajemy pochwałę od zarządu za doskonałe wyniki w szkółce juniorów, a jeżeli chodzi o najlepszych piłkarzy w naszym zespole, biorąc pod uwagę średnią ocenę średnich meczowych, to Krzysztof Piątek jest na 1. miejscu z łączną notą 7,78, drugi jest Adai, ma 7,29, a trzeci Kalmar 7,19. Ligę Mistrzów wygrał Manchester City z Benficą, ale dopiero po karnych. W Lidze Europy Lech Poznań zajął 3. pozycję w fazie grupowej. Trofeum za te rozgrywki wygrała Sevilla. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zakończył swoją przygodę już w fazie grupowej, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Lech Poznań w rundzie wstępnej pokonał swoich rywali, wygrywając 2-1, ale w 1/8 już odpadli, przegrywając w dwumeczu 5-1, a Ligę Konferencji wygrała AS Roma. Także to tyle w tym materiale, zapraszam na inne odcinki z tej serii. W przyszłym sezonie powalczymy o Ligę Mistrzów, zobaczymy czy w ogóle uda nam się do niej zakwalifikować. To tyle w tym odcinku, jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i wbijaj na inne materiały na kanale, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1.